No i dojechaliśmy, także będziemy szukać byka. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Borys już w aucie, w blokach startowych. Zmieniam GoPro z kijka na szelki i ruszamy w Młodnik. Także zobaczymy, czy się byka uda podnieść. Czekaj, Borys. Borysek, chodź tutaj. Poprawię ci tego finderka. Masz założonego. Dobra. Sobie sztucer wezmę. Okej. Shotgun włączony. Chodź, Borys. Mariusz, stań sobie tutaj na drodze. No i pilnuj, nie? Ja wejdę tu, gdzie żeśmy strzelali. No i w tamtą stronę będę szedł, nie? Chodź, Borys. Dalej, kupredu. Ty się stań tutaj i patrz, czy nie pójdzie w dół. Borys, do mnie. Borys, chodź. Chodź. Dawaj. Daj. Dalej, kupredu. Szukaj.
Dobra, jest byk. Ciekawe, czy żyje, czy nie. Dawaj go. Gdzie jest byk? Gdzie masz byka? O, jest. Chodź tu, Borys. Chodź, chodź, chodź. Borys, chodź tutaj. Borys, wróć. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, Borys. Chodź, chodź. Do tyłu. Borys, do tyłu. Borys. Chodź, chodź, chodź. Chodź, piesek. Chodź. Dobry pies. Super. Super. Odejdź. Dobry pies. Dobry pies. Ale akcja. Dobry pies, chodź. Chodź. Dobry pies. Dobry pies. Dobry pies. Super. Ty jesteś zuch, chłopak. Dobry pies. O, dobry pies. Dobry pies. O, dobry pies. O. O. Super pies. Tu jest kula dostrzeliwująca, a tu, ale to wam pokażę, tu jest druga kula, znaczy pierwsza, gdzie dostał bardzo wysoko, dlatego tak to wyglądało. A tu ma jakąś ranę starą, porykowiskową, ale to na spokojnie wam pokażę później. Grunt, że doszliśmy byka, nie udało się, bez psa nie do dojścia. O kurwa, poczekaj tam, kurwa. Mariusz, jak na 60-latka dajesz radę. Tu chłopaki, dawaj, razem, oho, leży. Ty, ja nagrywam, będę musiał dużo pikać. A ty nagrywasz? Tak. No, dawać. To jest piękna sprawa. Nigdy nie jest tak, że się położy
na łące. Czekaj. Spokojnie, chłopaki. Jest, spokojnie. Tylko spokój nas może uratować. Jeszcze żeby Borys go zaaportował jak ważanta. Czekaj. Sadzisz z powrotem? Co to kurwa? Chodź. O, szlak, super. I wyszliśmy z tej ciemności. Teraz ile... Wiesz, że tam prawdziwków jest? Na tym drugim szlaku? Bo co? Ja już siedzę na nim. Nie no, kawałek nam został. Spokojnie. Dawać, raz, dwa. Tu na trawę, tu już idzie dobrze. Brak słów. Brak słów. Najważniejsze, czyli na ceremonię udekorowania szczęśliwego strzelca. Tak jest? Tak jest. Ja dziękuję, dasz bór? Dasz bór. Dasz bór. I oczywiście teraz słuchajcie. To może odwrotnie zrobimy, poczekajcie, bo to trzeba jeszcze podzielić tak. Niech zostanie pieczęć ta mniejsza, bo Mariusz się musi z kimś podzielić. Dasz Dziękuję, dasz bór. Borys, chodź. Piękny piesek. Gdyby nie piesek, to by nic z tego nie było. Na pewno, na bank. Dobry piesek. No i słuchajcie, pójdziemy sobie bliżej kamery. Byk jest upolowany przez kolegę Mariusza. Dziesiątak jednostronnie koronny w wieku 6-7 lat bardzo mocno spadły, ale z racji tego, że nie mamy całego materiału, a postanowiliśmy opowiedzieć całą historię, więc Bo historia jest dosyć ciekawa. jest bardzo ciekawa. Jest bardzo ciekawa, bo to jest normalnie taki byk, który dostał, jak to się mówi, Na pustę. na puste. Poprosimy, jest właśnie poprosimy przykład- naszego operatora, żeby przyszedł z tej strony. Mamy tu kolegę, który nam pomagał ściągnąć i pokażemy wam pierwsza rana tutaj, jak się zbliżymy. Tu mamy, to jest rana porykowiskowa. To jest ewidentnie rana porykowiskowa, już wstępnie zagojona, jest blizna, ale to nas najmniej interesuje. To jest rana po pierwszym strzale, po 9. I to jest klasyczne, moi drodzy, puste. To jest to, co zawsze się mówi, że dostał na puste, padł, wstał, poszedł i nie ma. I nie podnosimy, nie szukamy. Tak jest. A tu mamy ranę, którą ja dostrzeliwałem tego byka. Tu jest rana, którą, także powiedzmy, tak połóżmy tą pieczęć. Mariusz, opowiadaj, bo to jest odcinek lekcja, nie? Naprawdę, to jest przykład, gdzie ja zawsze słyszałem od starszych myśliwych tak, słuchaj, na pewno są na puste, nie ma co szukać. Po pierwsze, nie ma farby, Tak. brak farby. Zero farby. Na miejscu, gdzie byk leżał, nie było w ogóle farby. Nic. Ale zanim... Zachowanie byka było takie typu, czyli całą tą energię z 9 przyjął na ciało do tego stopnia, że padł i stracił przytomność. Powiem wam, jak to było od samego początku. Wypisaliśmy się na polowanie, wziąłem GoPro, tak go wrzucę, na broni był u mnie shotgun, przyjechaliśmy do łowiska, leje, nie? Słuchajcie, opad deszczu straszny, no i stwierdziliśmy, ty, co będziemy się rozłazić, idziemy razem. Ja mówię, pójdziemy sobie, przejdziemy się drogą, pójdziemy sobie typowo na podchód, no i kto spotka, mówię, podzieliliśmy, że jak będą łanie strzelam ja, jak będzie byk strzela Mariusz. Wychodzimy za zakrętu, przy tym łodniku,
tam jest zakręt, wychodzimy za zakrętu. A tam co jest? A tam się byk pasie. Pasiu się. 50 metrów od nas. Słuchajcie, oceniamy go szybko i jest nagranie z shotkama, zobaczycie to oczywiście. Więc mówię do Mariusza, ty strzelaj z mojego, mówię, bo ja mam kamerę założoną przecież, nie? I będzie nagrany strzał, A nie? po drugie strzeliśmy z 9, jak to się mówi, jeńców 9 nie bierze. Tak, i słuchajcie. A jednak 50 metrów byk był na skraju modnika i tam żerował. No, zobaczycie na nagraniu z shotkama, jak to wyglądało. No i co? No i Mariusz oddaje strzał. No i co? Daje strzał. Całkowicie strata przytomności. Leży jak długi. Także my trzymamy byka za wieniec, słuchajcie, oceniamy byka, wiek 6-7 lat, odstrzał bardzo prawidłowy, selekcyjny. I co? I nie żyje. Tak, i nie żyje. No trup, nie? Tak. Idziemy po kolega Łukasz też był, tylko był wyżej. I mówię, dobra, to weźmiemy Łukasza, żeby nam pomógł go ściągnąć. I tyle, i wracamy na piechty do samochodu, nie? Przyjeżdżamy za godzinę, opowiadaj teraz ty. Przyjeżdżamy. Kamil podchodzi i krzyczy do mnie: byka nie ma. A ja mówię: a ty żartowniś jest, jak zwykle. Jak zwykle. Ja podchodzę i faktycznie byka brak. Zero farby. Zero farby. No i co? Ja pierwszy co, ktoś nam zawinął byka, nie? Ja mówię, no ale jak to? Przecież to nie widać. No byliśmy od drogi, płak 50 metrów, trawa wysoka, świerki, naloty, odnowienia. Byka nie, no mówię, no to nikt nam nie wziął tego byka, nie? No i patrzymy na zestrzał. Farby brak. Byka też brak. Czyli co? No i co? Akcja, jedziemy po psa. No, a tu znowu pada i leje. Tak, leje deszcz, pada. Ja mówię do Mariusza, no nie ma wyjścia, słuchajcie, jedziemy po Borysa, on tutaj już grzecznie sobie leży. Jedziemy po Borysa i wracamy, tak? Słuchajcie, pojechaliśmy, bo to jest od mojego domu, to jest 20 parę kilometrów, to nie jest, że to jest blisko. Więc pojechaliśmy, w międzyczasie zjedliśmy śniadanie, bo już wiedziałem, że się nie ma co spieszyć. Chociaż 73 razy obejrzeliśmy nagranie z shotkama, nie? No i mówimy tak, jak to się mówi w gwarze myśliwskiej, na pewno dojdzie, przyjdziemy i będzie. Tak. Tak, no tak miało być. Zjedliśmy śniadanie, wzięliśmy kolegę, który nam tutaj pomaga nagrać. No i co? Wziąłem Borysa, zapiąłem mu Findera, żeby wiedzieć, gdzie jest pies. Oczywiście Finder rozładowany. W drodze go ładowaliśmy, ale to dobrze, że jest w wersji typu C, więc można było podładować na szybko. Puszczam Borysa i tam ja wam to postaram się wrzucić do materiału. 3 minuty. No może 5 minut, nie? Puściłem Borysa 5 minut. Borys szczeka, tylko że jak znacie Borysa, to wiecie, że on raz szczeka, znaczy on zawsze szczeka na trupa, głosi, no i nie wiedzieliśmy, czy byk żyje, czy nie, ale ja już wiedziałem, że raczej ten byk będzie żył, więc zanim tam doszedłem, Mariusz został na drodze w ogóle, bo żeśmy się podzielili, że jakby czasami ten byk ruszył i szedł w tą stronę, to żeby widział i ewentualnie go dostrzelił. Ale tu była taka zagłózka, że nie dało nam żyć. Tak, Nie dało nam żyć. Bez psa szans żadnych. żadnych. Tym bardziej, że on nie poszedł daleko od miejsca strzału do miejsca, gdzie go dostrzeliłem, było około 100 metrów. Więcej nie było, tylko gąszcz do niewyobrażalny. No i mamy byka, który był strzelony. Tak, i mamy byka, który był strzelony na puste, który większość kolegów uważa, że ten byk Się wyliże. Się wyliże. On by się nigdy nie wylizał, tam gdzie go Borys znalazł, on by tam został. W tamtym miejscu myślę, że by tam został i byłaby tusza zmarnowana, a tak mamy byka. Bardzo spadły po rykowisku, widać, że aktywnie brał udział. Byk selekcyjny, więc jak najbardziej koledze Mariuszowi należy gratulować. Jeszcze raz. Tak, Dashboard. dziękuję Dashboard, dziękuję za pieska. A zobacz, jak on ładnie sobie leży. No nie, On no robotę zrobił. to jest zwycięstwo, co nie? Tak. Robotę zrobił i tyle. I on o tym dobrze wie. Także Lekcja, słuchajcie, niesamowita. każdy strzał sprawdzajcie z psem. Naprawdę, jeżeli jesteście pewni, chociaż macie takie 0,5%, że trafiliście, to sprawdzajcie z psem. Bo I w sumie można powiedzieć, że my jesteśmy myśliwymi, znaczy doświadczonymi. Tak. A tutaj taka niespodzianka. Taka niespodzianka, tym bardziej, że jak będziecie patrzeć na shotcamie, nie zwracajcie za bardzo uwagi na tą kropkę, bo ja muszę ją jeszcze dokładnie synchronizować, bo robiłem to z ręki i kropka niby pokazuje nisko, byk dostaje wysoko, więc to też może być złudne. Natomiast tak jak wam mówię, ja uważam, że każdy strzał, ja mniej więcej już tej zwierzyny troszeczkę upolowałem, Mariusz też, i w momencie, kiedy oddajemy ten strzał, to my wiemy, czy jest ten strzał dobry, czy zły. To była ewidentna reakcja. Byk Ale pada. my podchodzimy i strzał był elegancki. Tak, Tylko czego żeśmy nie zrobili? My żeśmy nie sprawdzili, gdzie kula wleciała. tak jest. To był nasz błąd. No, To nas zgubiło. Bo my powinniśmy podejść i zobaczyć, że kula jest, to nie jest strzał śmiertelny. tak, i trzeba było go szybko dostrzelić, natomiast tutaj no podchodzimy, byk jest, no byk jest, tak? To się mówi rutyna. Rutyna, to była w tym momencie rutyna. Telefon do Łukasza
No dobra, spotykamy się tu i tu, my wracamy do auta, no i tak to się skończyło. Ale przygoda. Przygoda fajna, nie? Kurczę, powiem Ci naprawdę. No, także co, robimy pamiątkowe foto, bierzemy byka do punktu skupu i co? Czekamy na Wasze komentarze. Dokładnie. Jak to jest właśnie z tymi strzałami na pusto? Tak. Ile to razy tam dzik na puste dostał, czy dostał na puste jeleń i go po prostu i żyje i ma się dobrze, tak? A właśnie myśliwi, którzy mają właśnie doświadczenie więcej w górę niż 30 lat, to u nich cały czas jest wieczny usmak i na puste. I na puste, tak. To jest standardowe. No ale widać, że mamy byka strzelonego na puste. Udało się. Super, cieszę się. Dashboard Dziękujemy. i do zobaczenia. Do zobaczenia, Dashboard.